Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy tylko jedno, że Canva już jest, bądź jest poważnym pretendentem do tego, by być Twoim ulubionym narzędziem. I tak na wstępie chciałam Ci powiedzieć, że filmik, który widziałeś przed chwilą, czyli na początku tego filmu, został w 95% stworzony w Canwie. Nie, źle mówię. W 95% elementy, które do niego użyłam, pochodzą z Canvy i w 100% jest zmontowany w Canwie. Jedynie czego nie używałam z Canvy do stworzenia tego filmiku, to były dźwięki, które pobrałam z innej zupełnie strony, ale tylko i wyłącznie dlatego, że w Canwie nie znalazłam nic, co by mi się podobało i co by pasowało do mojego filmiku. Są też takie mroczne dźwięki i tak dalej, jakieś odgłosy, ale no nie, jakoś ze mną to nie współgrało. Dlatego pozwoliłam sobie ściągnąć sobie te dźwięki z innej strony. Ale jeżeli Tobie by się podobało to, co Canva oferuje, to myślę, że też jesteś w stanie zrobić taki filmik. Ale to tak tylko na marginesie, po to, żeby pokazać Ci, jakie Canva ma też możliwości. Natomiast w dzisiejszym filmie chcę Cię zabrać w krótką podróż po tym, co w Canwie jest takie nieoczywiste. Pokażę Ci kilka tajnych kodów, sekretnych kodów, które możesz wpisać w wyszukiwarkę elementów, po to, żeby odkryć zupełnie nową jakość grafiki. Powiem Ci, że to jest świetny sposób, żeby Twoje projekty wyróżniały się w tłumie, wyglądały bardziej kreatywnie i użyję teraz mojego ulubionego słowa, czyli posiadały efekt wow. Przedstawię Ci dzisiaj 5 kodów i będą one dotyczyły tylko i wyłącznie liter, takich jak tutaj widzisz w tej chwili na ekranie. Pokażę Ci, gdzie je wpisać, co wpisać, żeby właśnie uzyskać jak gdyby zestawy całe tych liter. Specjalnie na potrzeby tego filmu przygotowałam krótki, bezpłatny PDF z tymi kodami, które tutaj dzisiaj zobaczysz w tym filmiku. W tym PDF-ie znajdują się też 2 dodatkowe kody, których nie będę prezentowała na tym filmie. I mam nadzieję, że sposób na zasadzie kopiuj wklej będzie dla Ciebie dużo łatwiejszy niż przepisywanie z ekranu tych różnych literek, cyferek, które tam się pojawiają, a także unikniesz błędu, bo niektóre literki są do siebie bardzo podobne. No i co? No to lecimy z tymi kodami. Zapraszam. Standardowo zaczynamy od strony głównej Canvy. Żeby tutaj się znaleźć, należy się zalogować do Canvy bądź założyć w niej konto. Jak to zrobić, pokazuję w jednym z moich filmików wcześniejszych i link do tego filmu zostawię Ci w opisie tego filmu. Dobra. I myślę, że właściwie dzisiaj to na czas pokazywania tego filmu, tych kodów, nie ma znaczenia, jaki sobie weźmiemy format, więc ja myślę, że wezmę sobie po prostu format do filmu, bo jest dosyć duży, tak żeby po prostu łatwiej nam było pokazywać te literki, które są. No i dobrze, tu mi się już otworzyło, zamkniemy to tak, żeby był czysta biała kartka. No i tak, pierwszą rzeczą, którą robimy, żeby uzyskać właśnie te literki, które pokazywałam Wam chwilę temu, jest kliknięcie po prostu tutaj na elementy. Następnie te kody, które są w PDF-ie, bądź które chcesz przepisywać sobie z ekranu, należy wpisać tutaj w wyszukiwarkę elementów. I na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, żeby dokładnie przepisać litery, zachować wielkość liter, no i uważać, żeby się nie pomylić w przypadku zera z O, czy małego L i dużego I, bo tutaj to są najczęstsze błędy, jakie się pojawiają. Jeżeli się pomylimy, niestety nie zadziała to. Wkleję sobie te kody, ponieważ chcę uniknąć pomyłek, no i zdecydowanie to będzie szybciej. Wklejam sobie, tutaj mam ponumerowane te kody i mi się 7 dodatkowo wpisuje, więc ją usunęłam. No i proszę, mamy zestaw literek i niektórych cyferek, nie, samych literek. Co ja gadam? A nie, to też są i cyferki. No, trochę słabo są widoczne, no ale cyferki też są. Dobra, no i napiszemy sobie po prostu Canva. A, N, szukamy V, gdzieś tutaj na pewno jest. I Canva.
No i mamy. No i żeby teraz szybko wszystkie te literki ustawić jednej wielkości, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zaznaczam je wszystkie, łapię tutaj za tą kropeczkę białą, zmniejszam do takiej wielkości, jaką bym chciała i następnie sobie je rozsuwam. No i teraz, żeby to było w miarę ładnie napisane, no to sobie znowu je zaznaczę, następnie klikam prawym przyciskiem myszy, rozmieść równo i uporządkuj. I zobaczcie, i mam już literki w równej odległości między sobą ustawione. Zgrupuję sobie to, tak żeby cały napis móc sobie przesuwać. Mogłam to wcześniej zgrupować, tyle tylko, że jak go zgrupuję wcześniej, to nie da się ich uporządkować tak jak należy. Dobra, ja sobie jeszcze troszeczkę je zmniejszę, bo boję się, że nam nie wejdzie tutaj te 5 różnych liter. No i teraz przechodzimy do kolejnego kodu. Znowu klikam elementy. Mamy stary kod, więc go usuwam, bo nam jest już niepotrzebny i wpisuję nowy kod. I znowu klikam tutaj w miejscu, gdzie jest wyszukiwarka i wklejam. I usunęłam sobie numerację tych kodów po to, żeby nie musieć usuwać tutaj tych poszczególnych cyferek. Wciskam Enter i pojawiła mi się druga jak gdyby seria. No i myślę, że tutaj też sobie napiszemy może Canva. Dobra, to zamykamy i znowu zaznaczam wszystkie, zmniejszam sobie do pożądanej wielkości. Ja sobie je przesunę, żeby było mi łatwiej. No i znowu ustawiam sobie napis. Tak mniej więcej ustawiamy. Rozmieść równo, uporządkuj, zgrupuj. Mamy to. Zmniejszam po raz kolejny. Chociaż powiem Wam, że tutaj akurat w tym przypadku mi się nie bardzo podoba, jak ono mi uporządkowało, dlatego że jest bardzo duży odstęp między A a V, więc ja sobie to rozgrupuję. Ale to dlatego, że po prostu takie są literki, zobaczcie, bo to idealnie się tutaj styka końcówka V, tutaj górna, jak gdyby z tą dolną literką A. Więc tutaj akurat nie do końca będę stosowała całkiem to uporządkuj, bo wydaje mi się, że tak jednak jest lepiej. Dlatego tutaj sobie ręcznie wprowadzam drobną poprawkę. No i tutaj ten napis zostawiam sobie na górze. No i znowu elementy, usuwam ten kod i wklejam kolejny kod. No i zobacz, mam nadzieję, że to będzie widać. Czekajcie, oj, chcę Wam pokazać, ale tutaj mi przeszkadza. No dobrze, tu kursor mryga, no ale nic na to nie poradzimy. Zwróć uwagę, że po 41 jest coś. No i teraz pytanie, czy to jest małe l, czy duże i? Prawdę powiedziawszy, ja sama nie wiem, dlatego wciskam Enter. Widzisz, jest tu prawdopodobnie małe l i dlatego to nie działa. No więc trzeba to zmienić na duże i nacisnąć Enter. Zgadza się? Zgadza się. Dlatego też ja proponuję zawsze kopiować Wam te kody, właśnie po to, żeby nie zastanawiać się, co jest za literka napisana. Czasami jest to tylko jedna litera, czy jedno zero, czy jedno o, wszystko jedno, wtedy jest łatwo, ale jakbyście tutaj mieli na przykład 2 razy L, albo 2 razy i, nie wiem, jeszcze ze 2 razy 0 albo o do tego, no to uwierzcie mi, że ciężko będzie zorientować się, która literka jest poprawna. Natomiast Wy będziecie mieli w tym PDF-ie już napisane to poprawnie, tak jak powinno być. No i tutaj też sobie napiszemy Canva. No i znowu zaznaczam sobie wszystko razem, zmniejszam do takiej wielkości, jaką bym chciała, przesuwam i znowu sobie stawiam napis. O, no i zobaczymy. I znowu porządkuję. No tutaj mi się bardziej rozstrzeliło, dlatego że ta pierwsza literka od tych następnych miała większy odstęp. Kurczę, nie mogę się wysłowić, no. Ale dobra. Grupuję, zmniejszam, tak żeby zostawić miejsce dla następnych 2 literek, znaczy 2 kodów. I znowu usuwam i wpisuję następny. No i tutaj znowu wklejam. Enter.
I zobaczcie, jakie mamy piękne literki. I tu też sobie napiszę Canva. I znowu razem to wszystko łączę. Zmniejszam do takiej wielkości, jaką bym chciała. Przesuwam i ustawiam literki. No i teraz sobie to uporządkujemy. Jest. Tu literka N jest coś za duża w stosunku do innych. Akurat tak jest tutaj zrobione w tych formatkach, ale żeby ona się za bardzo nie wyróżniała, to ja sobie ją po prostu zmniejszyłam. No i znowu grupuję i ustawiam tu, gdzie chcę. No i został nam ostatni kod do pokazania. Wchodzę na wyszukiwarkę, wklejam kod, naciskam Enter i voilà, mamy. No i standardowo napiszemy co? Canva. I znowu sobie zaznaczę wszystko. Pomniejszę do takiej wielkości, jaką bym chciała. Przesunę troszkę tu i ustawię napis. Zaznaczam, uporządkuję i zgrupuję. No i mamy tutaj 5 różnych styli napisów. Możecie je wykorzystać do postów na social media, do miniaturek w filmach, do prezentacji, do chociażby stworzenia ozdobnych kartek okazjonalnych, jak na przykład na, nie wiem, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Dziecka, na Boże Narodzenie. Akurat no może Boże Narodzenie nie z tych, co tutaj Wam przedstawiłam, ale też mam bożonarodzeniowe, też mam kody na grafiki wielkanocne, także naprawdę jest tego sporo. No i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że kody te zainspirują Cię do tworzenia nowych, jeszcze fajniejszych projektów w Canwie i mam nadzieję, że naprawdę będziesz z nich bardzo, bardzo zadowolona. Przypominam, że w opisie tego filmu zostawiam Ci link do PDF-a z kodami, które w tym filmie Ci pokazałam, plus dodatkowo z 2 kodami bonusowymi. A jeśli chciałabyś jeszcze więcej, to zapraszam do mojego e-booka 40 trików w Canwie dla początkujących. I proszę nie do końca patrz na tytuł, dlatego że ten tytuł może być mylący. Z tego powodu, że pierwotnie miało to być tylko i wyłącznie dla początkujących, natomiast w tej chwili znajdziesz tam triki, których nie znają nawet osoby, które już dosyć długo działają w Canwie. Tak więc myślę, że na pewno to będzie coś dla każdego. No i na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli film Ci się podobał, zasubskrybuj proszę mój kanał, wciśnij łapkę w górę. Powiem Ci, że to będzie obopólna korzyść dla nas, ponieważ Ty nie przegapisz żadnego filmu, który pojawi się na moim kanale, zarówno z sekretnymi kodami, jak i jakichkolwiek innych filmów dotyczących Canvy czy czegokolwiek innego. Natomiast ja dostanę od Ciebie informację zwrotną, że podoba Ci się to, co robię i że nagrywać więcej. Tak, żeby nagrywać więcej, może tak, a nie, że nagrywać więcej. No i jeżeli chcesz, to zostaw proszę w komentarzu taką informację od siebie, do czego Ty wykorzystałbyś to, co dzisiaj zobaczyłeś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!